Witam wszystkich widzów, tych co palą i tych co nie palą w kotle, tych co widzieli i tych co nie widzieli jak się pali, tych co widzieli jak się pali w telewizji i tych co chcą zobaczyć jak spala się miał węglowy w kotle zasypowym. Widzimy teraz spalanie metodą kroczącą, którą stosowałem przez około 10 lat. Przeciętnie pełny jednorazowy zasyp wystarczał na 36 godzin bezproblemowej pracy kotła. Pewnego roku trafiłem na miał, którego nie dało się w pełni spalić. Pozostawało dużo niedopału. Zawsze paliłem w kotle tak samo, zgodnie z instrukcją producenta, więc nie posiadałem wiedzy, aby zidentyfikować, w czym tkwił problem. Pierwsze skojarzenie, jakie mi się wtedy nasunęło, to, że przyczyną był kiepski miał. Niemniej, gdy wziąłem pod uwagę, że większa część miału się spalała, a inna nie, zagadka była bardziej skomplikowana. Obecnie potrafię to zjawisko wyjaśnić. Problem leżał w miale z bardzo niską zawartością popiołu. Po prostu ten miał był za dobry dla tego kotła. System podawania powietrza w kotle uwzględniał przykrycie rusztu przez popiół po spaleniu miału. Gdy miał nie zawierał wystarczająco popiołu, powietrze podawane od dołu uciekało przez część rusztu ze spalonym paliwem i prowadziło to do niedopalania końcowej części zasypu. Przedstawiłem ten przypadek, ponieważ nieznający zasad działania kotłów próbują zmniejszać emisję pyłów, lobbując za wprowadzeniem ostrzejszych norm na zawartość popiołu w paliwie. W moim przypadku ten, w cudzysłowie, bardzo dobry miał osiągnął odwrotny skutek, ponieważ brak spalania próbowałem polepszyć, zwiększając obroty wentylatora. Pomysł mieszania bezpopiołowego miału z popiołem uznałem za zbyt kłopotliwy. Zastosowałem za to inne rozwiązanie, czyli zmniejszenie komory zasypowej w taki sposób, aby uzyskać kocioł szybowy do spalania miału metodą od góry. Teraz przedstawię podstawowe zasady, jakie stosuję przy spalaniu miału w takim kotle. Kocioł fabrycznie jest przystosowany do spalania miału. Posiada wąskie szczeliny między rusztem wodnym. Mimo to podczas zasypu przez te szczeliny przelatuje trochę miału. Ten miał nie spala się, gdy spadnie na dno lub boki popielnika. Zapobiegam temu przez położenie tektury na ruszt przed zasypem. W ten sposób zmniejszam też tymczasowo ilość podawanego powietrza od dołu zasypu podczas rozpalania. Do kotła zasypuję miał wilgotny przed rozpaleniem, nie ugniatając, aby zapewnić przenikanie powietrza. Tego warunku nie spełnia miał suchy, dlatego nie spala się na całej powierzchni, a głównie w pobliżu dysz powietrznych. Na wierzch miał sypuję około 1 cm peletu i kładę kilka zwiniętych kartek papieru. Papier podpalam i załączam wentylator, a drzwiczki zamykam. Dzięki peletowi uzyskuję szybkie i bezdywne rozpalenie miału od góry i błyskawiczne osiągnięcie pełnej mocy kotła. Kocioł pracuje na pełnej mocy przez około 2 godziny, a następnie przez pół godziny stopniowo jego moc jest redukowana o 50% do około 10 kW. Dzięki intensywnemu spalaniu podczas fazy odparowywania paliwa ograniczam zjawisko kondensacji spalin w zimnym kotle. Duża moc kotła na początku spalania zasypu pozwala też czysto spalić większość składników lotnych miału podczas fazy odgazowywania paliwa. Gdy kocioł osiągnie temperaturę cieczy na zasilaniu 75 stopni Celsjusza, wentylator zaczyna pracować ciągle na minimalnych obrotach. Przez cały sezon grzewczy sterownik działa na tych samych ustawieniach, a wentylator na tych samych obrotach w określonych fazach. W przypadku silnego ciągu w kominie zmniejszam tylko szczelinę wlotową wentylatora. Wentylator nie posiada klapki zamykającej całkowicie dopływ powietrza. Czas pracy kotła zależy wyłącznie od ilości zasypanego miału do komory spalania. Podczas spalania miału w kotle zasypowym nie poruszam zasypu, nie przesuwam go, ponieważ wydziela się wtedy bardzo dużo tlenku węgla, co może prowadzić do wybuchu. Nie stosuję przerywanej pracy wentylatora, to znaczy jego wyłączanie po osiągnięciu temperatury zadanej i tzw. przedmuchów, bo wiąże się to z dużą emisją tlenku węgla i sadzy. Dbam o to, aby proces spalania prowadzić w taki sposób, aby nie doprowadzić do osiągnięcia przez kocioł temperatury bezpieczeństwa 85 stopni Celsjusza
i wyłączeniu wentylatora. Do kontrolowanego czystego spalania od góry z wentylatorem nie nadaje się węgiel z dużą ilością części lotnych. Jeżeli trafię na taki miał, to nie spalam go samego, a stosuję jako 20% domieszkę do miału niskokalorycznego. Dzięki takiemu postępowaniu nie czuję żadnego zapachu w kotłowni i na podwórku. W trakcie rozpalania spaliny są przezroczyste. Podczas odparowywania wody z paliwa z komina leci biały, przezroczysty dym. Po odparowaniu paliwa spaliny są przezroczyste. Jeżeli spalanie miału w kotle zasypowym kojarzy się Wam z przykrym zapachem, wybuchami w kotle, dymem, pyłem w kotłowni i w powietrzu, to nie jest to wina miału jako paliwa. Moim zdaniem jest to najlepsze paliwo do kontrolowanego spalania w kotle zasypowym. Emisja tlenku węgla podczas spalania miału dla poszczególnych części zasypu w moim kotle mieści się w normie dla 5. klasy. Dzięki wprowadzonemu dodatkowemu wyposażeniu do kotła ograniczyłem też emisję pyłów na zewnątrz. Badań nie robiłem, ale jest to zauważalne gołym okiem. Utrzymanie mojego kotła w sprawności polega na wybraniu żużlu z rusztu przed zasypem, wybraniu popiołu z popielnika raz na tydzień, wyczyszczeniu wymiennika z pyłu oraz osadnika co miesiąc oraz wyczyszczeniu komina raz na rok. Jestem Sylwestro, dziękuję za uwagę i zapraszam do polubienia i komentowania filmu, subskrybowania mojego kanału oraz oglądania innych moich filmów.